Dzień dobry. Moi drodzy, tak się składa, że bardzo długo już chciałem zrobić odcinek na temat tego zagadnienia, jednakże nigdy nie było ku temu okazji, no bo po co rozbierać coś, co działa. Tak się składa, że akurat dzisiaj mam taką okazję i właśnie dlatego chcę nakręcić ten odcinek. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co zrobić, jeżeli klamka waszego sprzęgła nie działa tak jak powinna, biegi nie wchodzą tak jak powinny lub po prostu urwała się linka sprzęgła, zostańcie do końca tego odcinka. Jeżeli poczuliście, że klamka sprzęgła zaczyna chodzić w waszym motocyklu ciężej niż zazwyczaj lub pojawiają się w czasie jej wciskania takie przeskoki, to znaczy, że coś niedobrego zaczyna się dziać z naszą linką sprzęgła. Albo po prostu zaczyna się przycierać, ponieważ przestała mieć smarowanie, albo co gorsza, zaczyna się rozwarstwiać w pancerzu, zaczyna się przecierać w pancerzu i wcześniej czy później ta linka się po prostu urwie. Ale jeśli wyłapiecie ten moment odpowiednio wcześnie lub po prostu regularnie smarujecie linkę sprzęgła, możecie wydłużyć jej żywotność i to naprawdę na długie kilometry. Zacznijmy więc od smarowania linki. Jest to najprostsze, co możecie zrobić. Nie zajmuje to dużo czasu i jest banalnie proste. I wiem, że można sobie kupić do smarowania linek odpowiednie przyrządy, dostępne w większości sklepów motocyklowych lub na serwisach aukcyjnych. Jednak one kosztują, ustawianie tego chwilę zajmuje, a jest też również prostszy sposób. W tym celu wystarczy, że weźmiecie sobie zwykłą strzykawkę. Ja mam w tym wypadku 10, więcej nie potrzeba, oraz zwykłą igłę. Moi drodzy, taki zestaw, czyli strzykawka i igła, kosztuje około złoty 70 i dostaniecie go w każdej najbliższej aptece. Moi drodzy, do nasmarowania linki sprzęgła oprócz standardowego zestawu narzędzi potrzebny Wam będzie również środek smarny. A co to za środek smarny? Możecie kupić odpowiedni środek w odpowiednim sklepie i wydać odpowiednią ilość pieniędzy, ale możecie też wykorzystać zwykły, stary, przepracowany olej silnikowy, który zapewne macie po tym, jak wymienialiście sobie samodzielnie olej. Dlatego pamiętajcie, że przy kolejnej wymianie oleju zostawić sobie mały słoiczek takiego oleju. Przyda się Wam jeszcze wiele razy. No dobra, a jak zabrać się za smarowanie tej linki? W pierwszej kolejności przygotujcie sobie jakieś ręczniki papierowe, papier toaletowy i obłóżcie miejsca końców linki, czyli tam, gdzie zaczyna ona pracować na skrzyni biegów i przy samej klamce, tak żeby sobie tym starym olejem nie ubrudzić niepotrzebnie motocykla. Po drugie, śrubę regulującą wstępne napięcie linki sprzęgła wkręcamy maksymalnie do klamki, tak żeby maksymalnie poluzować sobie tą linkę. Smarowanie linki pokażę Wam na przykładzie naszego szkoleniowego motocykla MT-07, w którym to motocyklu najprościej i najłatwiej w tym celu jest po prostu wykręcić klamkę sprzęgła, ponieważ trzyma się ona tak naprawdę na jednej nakrętce, więc wyjęcie jej zajmie dosłownie pół minuty. Pamiętajcie tylko, żeby śrubę regulującą ustawić w odpowiedni sposób, tak żeby tą linkę dało się wyciągnąć przez szparę w tej śrubie regulującej. Następnie, moi drodzy, sprawa jest prosta. Wkładamy sobie oczywiście igłę między pancerz a linkę i bardzo powoli wtłaczamy niewielką ilość oleju do środka pancerza. Pamiętajcie o tym, żeby nie wciskać tam zbyt dużo, dlatego że no jest tam mało miejsca, w związku z czym gęsty olej zacznie Wam z powrotem wypływać na zewnątrz tego pancerza, dlatego trzeba to zrobić bardzo delikatnie i wciskać tam bardzo małe ilości tego oleju. Kolejna czynność, kiedy już wciśniecie odrobinkę oleju, ruszamy linką sprzęgła tam i z powrotem, żeby ten olej się rozprowadził wewnątrz pancerza. I tak, moi drodzy, powtarzamy te czynności aż do momentu, kiedy drugim końcem linki po prostu zacznie wyciekać nam olej. I moi drodzy, warto pamiętać o tym, żeby właśnie nie wlewać tam zbyt dużo tego oleju, żeby później ten olej nam się nie wylewał cały czas drugą stroną tego pancerza, dlatego naprawdę używamy bardzo małej ilości tego oleju i bardzo często tą linką poruszamy tam i z powrotem. Jak już ten olej zaczyna wyciekać z drugiej strony, wszystko po prostu czyścimy i składamy do kupy tak, jak powinno być na samym początku. Warto pamiętać tylko o tym, że dokręcając klamkę sprzęgła trzeba pozostawić minimalny luz, nie dokręcać tej nakrętki z całej siły, dlatego że jeżeli ją dokręcicie zbyt mocno, nie będziecie w stanie poruszyć klamką sprzęgła. Cała operacja smarowania linki nie powinna Wam zająć dłużej niż 15, maksymalnie 20 minut. Uwaga, pamiętajcie o tym, że nie wolno smarować linek, które mają wkładkę
teflonową, ponieważ olej silnikowy z teflonem nie za bardzo współpracuje, w zasadzie olej może rozpuścić ten teflon, który jest w środku. Teflon użyty w produkcji tej linki sprzęgła ma za zadanie właśnie działać jak środek smarny, w związku z czym jeżeli linka z wkładem teflonowym zaczyna pracować ciężko, to znaczy, że ta linka już po prostu się kończy, należy ją wymienić. Natomiast jeżeli będziecie próbowali nasmarować linkę z wkładem teflonowym, to prawdopodobnie zajdzie jakaś reakcja chemiczna, która spowoduje, że ten teflon pod wpływem oleju silnikowego zacznie się rozpuszczać i tak na dobrą sprawę tylko pogorszycie sprawę. Po nasmarowaniu linki sprzęgła warto sobie zostawić jeszcze przynajmniej na noc tą szmatkę albo jakąś tam kawałek papieru pod dolną częścią tej linki, dlatego że grawitacyjnie reszta oleju może jeszcze ciągle spływać, w związku z czym, żeby sobie nie zabrudzić olejem silnika, żeby to nie kapało na podłogę, warto sobie zostawić na noc jeszcze, żeby to wsiąkało. Od czasu do czasu warto też sobie jeszcze podpompować troszeczkę klamką sprzęgłą, żeby właśnie ten nadmiar oleju stamtąd usunąć. No dobrze, a co w sytuacji, jeżeli smarowanie linki nie przyniosło rezultatu lub klamka zaczyna wpadać zbyt szybko, zbyt gwałtownie do samego końca swojego zakresu pracy lub, nie daj Boże, linka się nam zerwała. Kochani, linka sprzęgła jest materiałem eksploatacyjnym, który się zużywa poprzez tarcie, poprzez cały czas pracy tam i z powrotem może dojść do tego, że poszczególne włókna w lince zaczną się przecierać, zaczynają pękać, w związku z czym ta linka zacznie pracować coraz ciężej, zaczniemy czuć takie haczenie gdzieś w biegu linki w pancerzu, zaczniemy czuć takie haczenie w czasie wciskania, wyciskania klamki sprzęgła lub ta linka może nam po prostu się całkowicie zerwać. Pokazywałem Wam na filmie dotyczącej prawidłowej zmiany biegów, że w razie awarii możemy bez linki sprzęgła, bez pracującej linki sprzęgła dojechać do domu. Nie jest to łatwe, wymaga odpowiednich ćwiczeń, ale jest to możliwe. Problem w tym, że jeżeli do domu mamy niedaleko, to w ten sposób szybko dojedziemy, ale jeżeli jesteśmy gdzieś daleko na wyjeździe, a wszystkie sklepy są pozamykane, to będziemy mieli problem. Dlatego, kochani, dobrze jest mieć ze sobą zapasową linkę. Oczywiście nie mówię tutaj o krótkich wyjazdach dookoła komina, ale jeżeli planujecie wyjechać gdzieś dalej na dłuższą wyprawę, warto zaopatrzyć się w taką linkę zapasową, mieć ją zawsze przy sobie. Nie zajmuje dużo miejsca w kufrze, nie zajmuje dużo miejsca w bagażu, ponieważ zawsze ją można sobie ładnie zwinąć, spiąć i będzie zajmowała bardzo mało miejsca. Co więcej, niektórzy podróżnicy już przed wyjazdem wkładają tą linkę na swoje miejsce, po prostu nie przykręcają jej i nie montują jeszcze do klamek i do całej reszty, ale już mają zapasową linkę przewleczoną przez wszystkie te punkty mocowania, po to, żeby w razie awarii szybko tylko przepiąć starą linkę z nową linką i móc jechać dalej. Moi drodzy, koszt takiej linki sprzęgła waha się między 50 a 100 zł, w zależności oczywiście od motocykla, więc nie jest to duży wydatek. Zawsze warto sobie kupić taką zapasową linkę, żeby leżała gdzieś w garażu, w piwnicy, w domu, czy chociażby jeździła właśnie w kufrze. Ale jak wymienić tą linkę, kiedy nigdy tego nie robiliście? To już Wam pokażę na przykładzie naszego osiołka, czyli Yamaha YBR 125 Custom, ponieważ tutaj właśnie smarowanie linki już nie pomogło i tą linkę musimy koniecznie wymienić. Pierwszą czynnością, którą wykonałem podczas zmiany linki sprzęgła, będzie zdjęcie boczka. Tym motocyklu jest to niezbędne, ponieważ w ten sposób dostaniemy się do mocowania dolnego linki sprzęgła. Po drugie, skręcamy całkowicie regulację z linki sprzęgła, tak żeby linka była zupełnie luźna. Znowu możemy sobie ułatwić życie, odkręcając naszą klamkę sprzęgła. Warto pamiętać o tym, że w niektórych motocyklach ta śruba trzymająca klamkę sprzęgła jest wkładana, tak jak to miało miejsce w MT-07, natomiast w niektórych motocyklach, tak jak w tym, ona jest wkręcana, więc zanim będziecie używali siły, sprawdźcie, czy przypadkiem nie da się odkręcić. Następna część to oczywiście wyciągnięcie klamki razem z linką. Patrzymy, żeby ta linka wyszła nam ładnie przez tą szczelinę, którą utworzyły odpowiednie elementy naciągu linki. I wyciągamy sobie linkę z klamki. Jak już widzicie, tutaj ten element, ta tulejka gumowa już zaczęła się rozlatywać, więc wcześniej czy później ta linka by się całkowicie rozleciała.
tym konkretnym motocyklu możemy sobie ułatwić sprawę poprzez odkręcenie dolnego mocowania linki sprzęgła. Dzięki temu łatwiej nam będzie manewrować tym elementem. Teraz, gdy już mamy luźną dolinkę, możemy sobie zdjąć ją z dolnego zaczepu w bardzo prosty sposób, o nas chodzi. Tak naprawdę przez te widełki musimy tylko przepleść tą główkę. Moi drodzy, kolejny krok jest bardzo istotny, nie warto o nim zapominać, nie warto go pomijać, dlatego że potem może być dużo kłopotów. Chodzi o sprawdzenie bardzo dokładnie, którędy linka sprzęgła jest przepuszczona, przez które przepusty, jak ona jest ułożona. To jest bardzo ważne, żeby się dobrze temu przyjrzeć, dlatego że złe umiejscowienie linki, złe przepuszczenie tej linki może spowodować, że linka będzie się gdzieś łamała, haczyła i doprowadzi to do przedwczesnego zużycia linki lub po prostu jej zerwania. Dlatego dobrze, że zanim ją zaczniecie wyciągać z motocykla, tą starą linkę, przyjrzyjcie się bardzo dokładnie, którędy ona została przepuszczona, przez które przepusty, jakim torem, tak żeby nie powstawały żadne niepotrzebne naprężenia na lince. Moi drodzy, sama wymiana linki sprzęgła nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Jak sami widzieliście, tak naprawdę powinno to trwać maksymalnie 10 minut. Oczywiście zależy to od skomplikowania Waszego motocykla, od tego, ile elementów karoserii, obudowy tego motocykla trzeba będzie zdjąć, żeby się dostać do dolnej lub górnej części linki sprzęgła. Wymiana linki sprzęgła nie jest skomplikowana. Jeżeli nauczycie się samodzielnie to robić, to na pewno zaoszczędzicie co najmniej kilka stów, nie płacąc za serwis. Moi drodzy, i trzecia część tego filmu, również bardzo ważna, również bardzo istotna i część filmu, której się nie da pominąć tak naprawdę, ponieważ jest związana zarówno ze smarowaniem linki sprzęgła, jak i z wymianą linki sprzęgła. Dlatego, że po jednej i po drugiej czynności linkę sprzęgła należy wyregulować. Wszystkie linki sprzęgła regulujemy w dwóch miejscach, na dole i na górze. Na dole mamy regulację wstępną, w zależności od tego, jak zbudowana jest linka sprzęgła, może wyglądać ona tak lub tak. W obydwu przypadkach regulacja składa się ze śruby kontrującej, którą należy poluzować, oraz ze śruby, którą regulujemy napięcie wstępne tej linki. Sama regulacja polega na tym, że przy klamce musimy śrubę regulującą wkręcić maksymalnie, ile się tylko da, do klamki. Tutaj bardzo uważajcie na gwint, ponieważ ten gwint w klamce, w mocowaniu manetki jest bardzo delikatny, bardzo łatwo go zerwać, dlatego tutaj bardzo delikatnie operujemy. Ale tą regulację wkręcamy na maksa, ile się tylko da, tak żeby poluzować jak najbardziej tą linkę, a następnie na dole zaczynamy przeprowadzać regulację. Regulacja wstępna, ta na dole, ma na celu doprowadzić do takiej sytuacji, że po wbiciu biegu, kiedy trzymamy sprzęgło wciśnięte, motocykl nie będzie jechał. Jeżeli będzie motocykl jechał, to znaczy, że ta linka jest zbyt luźna i należy ją naciągnąć. Linkę musimy naciągać tak długo, aż motocykl przestanie nam jechać przy wciśniętej klamce sprzęgła. Natomiast górna regulacja służy do tego, żeby ustalić, jak daleko ma łapać sprzęgło. To znaczy, czy chcemy, żeby sprzęgło łapało tuż przy samej manetce, tuż przy samej kierownicy, czy żeby łapało troszeczkę dalej. Ja osobiście wolę, kiedy łapię dużo dalej, ponieważ wtedy podczas szybkiej zmiany biegów, o której Wam mówiłem w filmie dotyczącym zmiany biegów, mogę nie wciskać aż tak głęboko tej klamki sprzęgła. Natomiast wiem, że są osoby, które mają na przykład krótsze palce albo mają mniej siły i te osoby preferują, żeby ta klamka, żeby to sprzęgło tak łapało
bliżej kierownicy, żeby nie trzeba było się tak bardzo wysilać. Oczywiście to, jak Wy wolicie, to już kwestia Waszych osobistych preferencji. Przetestujcie zarówno jedno, jak i drugie ustawienie, żeby wiedzieć, jak sobie na przyszłość ustawiać tą linkę sprzęgła. Moi drodzy, jeżeli uważacie takie materiały jak dzisiejsze za pomocne lub wartościowe, to może rozważycie możliwość wsparcia Moto Niedźwiedzia w serwisie Patronite. Wasze wsparcie będzie dla mnie bardzo dużo znaczyło i pozwoli mi nakręcić więcej takich materiałów dla zupełnie początkujących motocyklistów i oczywiście z dużo lepszej jakości. Link do Patronite'a oczywiście znajduje się w opisie filmu. A teraz, żeby nie przedłużać, kończę już ten film. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko dokładnie i sami zobaczycie, że samodzielna regulacja, wymiana lub smarowanie linki sprzęgła nie jest niczym strasznym i każdy z Was będzie w stanie samodzielnie zająć się swoim własnym motocyklem. Pomijam kwestię oszczędności finansowych, ale daje to naprawdę dużo satysfakcji. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zadawajcie je oczywiście w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania. Jeżeli nie będę w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie osobiście, to postaram się zasięgnąć opinii mojego znajomego mechanika. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że zostaliście do samego końca. Trzymajcie się. Cześć. On the road with a motorbike, hanging around between the mountains, coast to coast, you know how to drive. Dragonflies are on the sunset, can you believe we're together? We're celebrating September. What do you mean it's forever?